W jednej chwili potrafił uchwycić duszę człowieka. To, co Jusuf Karsz robił z aparatem, było czymś więcej niż tylko rejestrowaniem obrazu. To było odkrywanie prawdziwego oblicza swoich modeli. Przez dekady jego portrety najsłynniejszych postaci XX wieku kształtowały nasze wyobrażenie o liderach, artystach i naukowcach. Ale skąd wzięła się ta niezwykła umiejętność uchwycenia ludzkiej esencji w jednym kadrze? Kim był człowiek, którego zdjęcia oglądano na okładkach największych magazynów świata, a którego historie skrywają się za każdym majestatycznym portretem? Wczesne życie i wpływ wojny. Jusuf Karsz urodził się 23 grudnia 1908 roku w armeńskiej rodzinie w Mardin, w dzisiejszej Turcji. Dorastał w burzliwych czasach, a jego młodość naznaczona była straszliwymi wydarzeniami ludobójstwa Ormian. W 1923 roku, w wieku 14 lat, wraz z rodziną uciekł do Syrii, a niedługo później został wysłany przez rodziców do Kanady, by tam poszukiwać lepszej przyszłości. Zamieszkał u swojego wujka George'a Nakasiana, fotografa w Quebecu. To właśnie ten moment okazał się przełomem w życiu młodego Jusufa. Wujek wprowadził go w świat fotografii, pokazując mu magię, jaką jest zatrzymanie chwil na filmie fotograficznym. Młody Karsz był zafascynowany nie tylko samą techniką robienia zdjęć, ale także możliwością uchwycenia emocji i ducha portretowanych osób. W tamtych latach kanadyjskie krajobrazy i życzliwie ludzie otoczyli Karsza nową, pozytywną atmosferą, która zainspirowała go do myślenia o sztuce portretu. Jego ciekawość i determinacja doprowadziły go do decyzji o podjęciu bardziej formalnego kształcenia w tej dziedzinie. Edukacja i nauka w Bostonie. W 1928 roku Karsz przeniósł się do Bostonu, gdzie został uczniem Johna Garro, jednego z wiodących portrecistów tamtej epoki. Garro nauczył go nie tylko technicznych aspektów pracy z aparatem, ale też subtelnych tajników, jak grać światłem, by podkreślić cechy charakterystyczne modela. Karsz zaczął rozumieć, że klucz do dobrego portretu leży nie tylko w ustawieniach aparatu, ale też w psychologii i empatii. Garro nauczył go, jak rozmawiać z ludźmi, jak przełamać bariery, by zdjęcie pokazało prawdziwą osobowość modela. Okres spędzony w Bostonie był kluczowy dla rozwoju artystycznego Karsza. Zdobył nie tylko umiejętności techniczne, ale także pewność siebie i świadomość, że fotografia portretowa to jego prawdziwe powołanie. W 1931 roku wrócił do Kanady i otworzył swoje własne studio w Ottawie, gdzie zaczął portretować miejscowych polityków i prominentnych obywateli. Ale wielka szansa miała dopiero nadejść. Przełomowy portret Winstona Churchilla. Wielki przełom nastąpił w 1941 roku, gdy Karsz został poproszony o sfotografowanie brytyjskiego premiera Winstona Churchilla, który odwiedzał Kanadę podczas II wojny światowej. Sesja ta odbyła się w parlamencie Kanady, a Karsz musiał działać szybko i sprawnie. Churchill z cygarem w ustach nie wydawał się być w najlepszym humorze. Karsz w akcie odwagi podszedł do niego i delikatnie wyjął cygaro z jego dłoni. To, co nastąpiło potem, stało się historią. Churchill spojrzał na fotografa z pełnym niezadowolenia i gniewu wyrazem twarzy, a Karsz natychmiast nacisnął spust migawki. Tak powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych portretów XX wieku. Pełen siły i nieugiętej determinacji. Sam Karsz wspomniał później, że po wykonaniu zdjęcia Churchill rozluźnił się i się uśmiechnął. Ale to właśnie to gniewne spojrzenie na zawsze zapisało się na kartach historii. Zdjęcie Churchilla opublikowano na całym świecie, a Karsz zyskał międzynarodową sławę. Jego kariera nabrała tempa, a on sam zaczął portretować największe osobistości swoich czasów. Od polityków po naukowców i artystów. Każde zdjęcie było głęboko przemyślane, a Karsz poświęcał godziny na rozmowę z modelami, aby w pełni zrozumieć ich charakter. Styl, technika i dziedzictwo. Jusuf Karsz był mistrzem w operowaniu światłem. Jego technika często obejmowała użycie dramatycznego oświetlenia, które podkreślało rysy twarzy i nadawało portretom niemal rzeźbiarski charakter. Karsz uważał, że światło jest niczym malarska paleta i wiedział, jak za jego pomocą wydobyć duszę portretowanego. Ale poza doskonałością techniczną, Karsz miał dar do rozmawiania z ludźmi. Często mówił, że dobry portret to efekt nie tylko umiejętności fotografa, ale i jego zdolności do słuchania oraz nawiązywania więzi z drugim człowiekiem. Każda sesja była dla niego jak psychologiczny pojedynek, który starał się wygrać, nie dominując modelem, lecz zyskując jego zaufanie. Słynne fotografie i ich znaczenie. Poza Churchillem Karsz uwiecznił także m.in. Ernesta Hemingwaya, którego sfotografował w jego domu na Kubie.
Hemingway siedział w prostej koszuli z surowym i nieco zmęczonym spojrzeniem. To zdjęcie oddaje nie tylko postać wielkiego pisarza, ale także głęboką introspekcję jego charakteru. Z kolei portret Alberta Einsteina, który Karsz wykonał w 1948 roku, pokazuje naukowca jako spokojnego, acz zadumanego człowieka. Włosy Einsteina były w artystycznym nieładzie, co symbolizowało chaos jego myśli i twórczą energię. Każda z tych fotografii była czymś więcej niż tylko dokumentacją twarzy. To były opowieści o życiu, marzeniach i ludziach, którzy zmienili świat. Ansel Adams. Karsz uchwycił Adamsa, słynnego fotografa krajobrazów, w rzadkiej chwili bez aparatu. Zamiast Yosemite w tle widzimy twarz z oczami pełnymi spokoju, jakby sam kontemplował cuda natury, które uwiecznił na zdjęciach. Andy Warhol. W świecie kolorowych puszek i celebrytów Karsz uchwycił Warhola w czarno-białej ciszy. Jego spojrzenie pełne sprzeczności, blask gwiazdy popartu i introspekcja człowieka, który uciekał przed światem w sztukę. Harry Truman. Karsz uwiecznił Trumana niedługo po decyzji, która zmieniła świat. Jego spojrzenie pełne było niepewności, ale i determinacji. Portret prezydenta, który rozumiał ciężar swojej roli. Henry Ford. Karsz złapał Forda na moment przed rozmową. Twarz wynalazcy pełna była chłodnej kalkulacji, ale i dumy. To zdjęcie oddaje wizjonera, który przekształcił świat przemysłu i transportu. Królowa Elżbieta II. Kiedy Karsz fotografował młodą królową, uchwycił subtelny uśmiech. Królowa nie była jeszcze legendą, ale młodą kobietą, która musiała nauczyć się roli symbolu dla milionów. Sophia Loren. Karsz uchwycił Loren w chwili czystej elegancji, oczy pełne pasji, ale i ciepła, które odzwierciedlały jej temperament. Aktorki zmysłowej, ale także silnej i niezależnej. Walt Disney. Disney patrzył w dal, jakby wyobrażał sobie nową krainę fantazji. W oczach było widać radość dziecka, które nigdy nie przestało marzyć, ale także odpowiedzialność twórcy, który zbudował imperium. Matka Teresa z Kalkuty. Karsz uchwycił moment pełen pokory i ciszy. W oczach matki Teresy odbijało się współczucie i poświęcenie. Twarz naznaczona latami pracy dla najbiedniejszych, to było jej prawdziwe dziedzictwo. Muhammad Ali. Ali z błyskiem w oku i pewnością siebie, która biła od niego jak fala. To nie tylko mistrz boksu, ale człowiek, który cały swoim życiem walczył za coś więcej niż tylko sportowe zwycięstwa. John D. Rockefeller. Najbogatszy człowiek tamtych czasów. Karsz uchwycił chwili kontemplacji. Rockefeller, choć miał kontrolę nad przemysłem naftowym, tu wydawał się bardziej skupiony na pytaniach o własne dziedzictwo. John F. Kennedy. Zdjęcie JFK, wykonane przez Karsza, przedstawia młodego prezydenta pełnego energii, ale z cieniem wątpliwości w oczach. To spojrzenie człowieka, który nosił na barkach ciężar nowego pokolenia. Le Corbusier. Architekt modernizmu patrzył z ironicznym uśmiechem. Karsz uchwycił błysk geniuszu człowieka, który na nowo zdefiniował kształt naszych miast, jednocześnie pozostając marzycielem. Frank Lloyd Wright. Karsz sportretował Wrighta w chwili pełnej spokoju, jakby mistrz architektury przyglądał się swoim najwspanialszym projektom wyobraźni, szukając kolejnych doskonałych linii. Bridget Bardot. Bardot w pełni młodzieńczej energii spojrzała w obiektyw z pewnością siebie, ale też z nutką niewinności. Karsz uchwycił magnetyzm kobiety, która fascynowała cały świat. Fidel Castro. Karsz sfotografował Castro w chwili powagi. Jego twarz wyrażała wyzwanie rzucone całemu światu. Portret rewolucjonisty, który wciąż myślał o swojej wizji dla Kuby, z płomieniem w oczach. Audrey Hepburn. Hepburn w ujęciu Karsza wyglądała jak marzenie, ale oczy pełne były prawdy. To był nie tylko portret pięknej aktorki, ale także filantropki, która głęboko czuła cierpienie innych. Alfred Hitchcock. Karsz sfotografował Hitchcocka z charakterystycznym spojrzeniem. Mistrz suspensu, który na zdjęciach wygląda, jakby właśnie wymyślał nowy sposób na przerażenie swoich widzów, z iskierką mrocznego humoru. Hideki Yukawa. Japoński fizyk i laureat Nagrody Nobla. Hideki Yukawa został uchwycony przez Karsza w chwili głębokiej zadumy. Jego spokojne spojrzenie oddawało ducha człowieka, który zgłębiał tajemnice wszechświata.
jednocześnie zmagając się z pytaniami o przyszłość nauki i ludzkości. Barnett Newman, pionier abstrakcyjnego ekspresjonizmu, patrzył na świat Karsza z wyrazem koncentracji i spokoju. Jego portret wyrażał tę samą minimalistyczną siłę, którą przekazywał na swoich płótnach, pełną intensywnej, ale subtelnej energii. Lenore Tawney. Karsz uchwycił Tawney, innowacyjną artystkę tekstylną, w otoczeniu jej prac. Jej stworzenie było pełne pasji, a cała postać emanowała twórczą mocą kobiety, która przełamywała konwencje sztuki i otwierała nowe przestrzenie dla wyobraźni. John Wooden. Legendarny trener koszykówki John Wooden patrzył w obiektyw Karsza z surowym, ale pełnym mądrości wyrazem twarzy. W tym zdjęciu uchwycono filozofię człowieka, który kształtował nie tylko sportowców, ale i charaktery młodych ludzi. Pablo Picasso. Karsz uchwycił Picassa z lekkim, tajemniczym uśmiechem, jakby artysta właśnie knuł kolejny twórczy eksperyment. To spojrzenie pełne błyskotliwości oddaje jego niezwykłą zdolność widzenia świata inaczej, w kolorach i kształtach zarezerwowanych tylko dla geniusza. Kompozytor Samuel Barber został sportretowany w chwili ciszy. Jego spojrzenie zdradzało melancholię i delikatność, które przenikały jego muzykę. Karsz uchwycił człowieka, którego utwory poruszały duszę, choć sam często się chował przed blaskiem reflektorów. Yehudi Menuhin. Menuhin, mistrz skrzypiec, patrzył w obiektyw z subtelną determinacją. W tym zdjęciu widać nie tylko wielkiego muzyka, ale też człowieka, który poprzez swoją grę starał się dotknąć ludzkich serc i budować mosty między kulturami. Michaił Gorbaczow. Karsz uchwycił Gorbaczowa w chwili zamyślenia, gdy Związek Radziecki znajdował się na krawędzi zmian. Portret pokazuje lidera, który niósł na swoich barkach ciężar transformacji i nadzieję milionów, choć jego spojrzenie zdradzało też zmęczenie i troskę. Jacques Cousteau. Karsz sfotografował Cousteau w otoczeniu sprzętu do nurkowania. Twarz badacza oceanów była pełna pasji i determinacji człowieka, który przez całe życie odkrywał podwodne królestwo, ale także walczył o jego ochronę. Załoga Apollo 11. Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Michael Collins została uchwycona na zdjęciu, które oddaje ducha epoki kosmicznych marzeń. W ich spojrzeniach widać było odwagę, determinację i nieskończoną ciekawość, które pozwoliły im dokonać pierwszego kroku na Księżycu. Christian Dior. Portret Diora, ikony mody, przedstawia projektanta w chwili refleksji nad jednym ze swoich projektów. W jego spojrzeniu widać wizję człowieka, który przekształcił kobiece ubrania w dzieła sztuki, a jego delikatny uśmiech zdradzał satysfakcję artysty, który zmienił oblicze mody na zawsze. Aktualne dziedzictwo. Karsz kontynuował pracę aż do późnych lat swojego życia, tworząc kolejne ikoniczne portrety i inspirując pokolenia młodych fotografów. Zmarł w 2002 roku, pozostawiając po sobie niezwykłe dziedzictwo. Jego prace są nadal podziwiane na całym świecie i stanowią wzór doskonałości fotografii portretowej. Karsz nauczył nas, że prawdziwe piękno tkwi w autentyczności i że najważniejsze zdjęcia to te, które odkrywają duszę człowieka. Portretowanie dla Karsza było nie tylko sztuką, ale misją. Misją zrozumienia i pokazania prawdziwego oblicza drugiego człowieka. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich historii o fotografach, dajcie znać w komentarzu, o kim powinien być następny odcinek. Zostaw suba i włącz dzwoneczek i cierpliwie wyczekuj następnego odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.